Witam w 7. numerze biuletynu. Dzisiaj jedynym tematem jest przedstawienie mojej koncepcji dotyczącej pochodzenia Yeti i Wielkiej Stopy oraz tym podobnych stworzeń. Jak zwykle przypominam o możliwości wspierania kanału, powiadamianiu innych osób, subskrybowaniu, oglądaniu poprzednich nagrań, komentowaniu, możliwości pytania mnie w komentarzach lub mailu o różne sprawy w tematyce UFO i pokrewnych. Przechodzę do tematu. Pewnie wszyscy słyszeli o Yeti, zwierzu na literę Y. Wiele osób słyszało również o Wielkiej Stopie i zastanawiało się, czy to jest ta sama istota co Yeti. Ale o tym, że podobne istoty były rzekomo obserwowane w wielu miejscach kuli ziemskiej, wiedzą przypuszczalnie nieliczni. Yeti występuje w Himalajach na wysokości powyżej 5000 metrów nad poziomem morza. To dwunożna, człekokształtna istota porośnięta futrem. Yeti to nepalska nazwa, Tybetańczycy zaś nazywają go Kanguli. Podróżnicy i naukowcy usłyszeli o nim już w XIX wieku. Według wielu jest to istota legendarna. I faktycznie brak fizycznych dowodów na jej istnienie. Tak zwane skalpy Yeti nie potwierdziły jego istnienia jednoznacznie. W większości przypadków okazały się one pochodzić od niedźwiedzi lub małp. Nie znaleziono też żadnych zwłok, szczątków czy kości Yeti. Są natomiast znane fotografie śladów Yeti, ale sceptycy przypisują je śladom niedźwiedzi dodatkowo wytopionym, czyli poszerzonym przez słońce. W oczach tubylców Yeti jest bardzo niebezpieczny dla człowieka. Ale na przykład kapitan Dauvergne mówił w 1938 roku, że gdy w czasie samotnej podróży przez Himalaje uległ ślepocie śnieżnej, od 100% pewnej śmierci uratowała go prawie 3-metrowa istota człekokształtna, która opiekowała się nim do czasu odzyskania zdrowia. A więc w tym przypadku Yeti zachował się jak jakiś dobry kosmita. Podobno Himalaiści kilkunastokrotnie zaobserwowali Yeti. Jednak dużo częściej obserwowano ich ślady. Bardzo ciekawe są fotografie tropów oraz odcisków stóp, zrobione na dużych wysokościach, gdzie nie żyją żadne duże zwierzęta. A szczególnie ciekawy jest tutaj polski akcent. W listopadzie 1974 roku, w czasie wyprawy na 4. szczyt świata, Lhotse, na wysokości 5500 metrów nad poziomem morza, polscy himalaiści zauważyli i sfotografowali świeże ślady dwóch istot. Te istoty były różnej wielkości, co widać było po wielkości śladów. Ślad poprowadzony był bardzo logicznie, bezpiecznie omijał szczeliny lodowcowe, prowadzony był dokładnie tak, jakby to robili Himalaiści. Ale obszar ten, po opadach śniegu, był obserwowany przez naszych Himalajstów i wykluczona była tutaj obecność innych ludzi. Ślady zostały sfotografowane i są to podobno pierwsze kolorowe zdjęcia śladów Yeti. Można je zobaczyć w internecie. Podobną istotą do Yeti jest Aumas, występujący na terenie Mongolii, Syberii i Kaukazu. Tego Aumasa posądza się nawet o zabicie członków wyprawy Diatłowa. Szczegóły wydarzeń, które zaszły na przełęczy Diatłowa, możecie znaleźć w nagraniach na playliście 78. Na tej playliście umieszczę również ten numer biuletynu. Na terenie Australii występuje znany również zwierzeń aborygenów, jowie. W zasadzie takie człekokształtne, legendarne istoty występują na wielu obszarach Ziemi. Ale najbardziej znanym odpowiednikiem Yeti jest Wielka Stopa, stwór występujący na terenie Ameryki Północnej. Z angielska zwany jest Bigfootem, pisane jednym wyrazem, zaś przez rdzennych Indian zwany jest Sasquatchem. W jego przypadku również nie znaleziono żadnych dowodów jego istnienia. Natomiast, ponieważ występuje on na terenie USA i Kanady, to są dużo większe możliwości jego obserwacji lub tropienia, a w efekcie określenia jego właściwości. Wielka Stopa jest potężny, ma od 2 do 3 metrów wysokości. Jest dwunożny, człekopodobny, bez ogona, pokryty jest gęstym i krótkim, zazwyczaj ciemnym futrem. Głowę ma podobną do gorylej, z niskim czołem, z dużymi oczami. Istnieje słynny film Rogera Pattersona z 1967 roku, rzekomo przedstawiający Bigfoota. Wielu naukowców analizowało ten film. Wielu uważa, że jest on autentyczny. Powstało wiele filmów dokumentalnych, zawierających szczegółowe analizy tego nagrania. Na przykład, czy ruch istoty na filmie jest podobny do ludzkiego, czy widać ślady łączeń kostiumu rzekomego przebierańca. W USA wielokrotnie starano się schwytać Bigfoota. I zawsze się wymykał. Nawet gdy przeprowadzano na niego szczelną obławę. Według znanego bigfootologa, Wielka Stopa potrafi cofać się po swoich śladach, poruszać się na palcach rąk i nóg w postawie leżącej.
Ponadto Bigfoot wydaje charakterystyczne dźwięki oraz wydziela silny, nieprzyjemny zapach. Są różne wytłumaczenia pochodzenia tych różnych, człowiekopodobnych istot, że są to małpy, niedźwiedzie, dziko żyjący ludzie, nieznane kryptydy, postaci niematerialne, czyli zjawy lub jakieś duchy, że pochodzą z innych wymiarów czy rzeczywistości, że są istotami pozaziemskimi. Teraz przedstawię moją hipotezę wraz z szerszym kontekstem społeczno-cywilizacyjno-psychologicznym. Ziemianie lubią zwierzęta domowe. Są to głównie psy i koty. Ale oprócz nich zdarzają się tchórzofretki, szczury i inne oswojone zwierzęta dzikie. Można stwierdzić zależność, że osoby bogate lub silne fizycznie częściej decydują się na jakieś niebezpieczne rasy psów lub rasy dużych rozmiarów, a nawet na niebezpieczne drapieżniki. Tu chodzi o coś w rodzaju prestiżu, podobnie jak w przypadku zakupu dużego lub szybkiego samochodu. Jak również o chęć udowodnienia sobie i innym swoich możliwości panowania nad otoczeniem. Ekstrapolując takie ciągoty na zainteresowania kosmitów, mogę stwierdzić, że kosmita, który wyprzedza nas w rozwoju cywilizacji o miliony, a może i miliardy lat, nie zadowoli się kotem czy psem, ale jakimś groźniejszym zwierzęciem. Ziemianie stosują wobec zwierząt domowych zdobycze cywilizacyjne, a nawet technologie. Zakładają zwierzętom obroże, smycze, kagańce, ubranka, odblaski. Szczepią je, instalują chipy. Analogicznie robią pewnie kosmici. Też ich zwierzaki mają gadżety, ale nieporównywalne technologicznie, prawie magiczne. Ziemianie chodzą na spacery z psami, a nawet czasami ktoś prowadzi na smyczy kota czy tchórzofretkę. To wszystko robią dla przyjemności zwierząt, żeby się one wyhasały na dworze do woli. Przypuszczam, że analogicznie robią kosmici. Ale nie wypuszczają tych zwierząt w parku na smyczy, lecz puszczają je luzem na jakiejś planecie i kontrolują je za pomocą zaawansowanej technologii. A więc według mojej hipotezy, kryptydy w rodzaju Yeti czy Bigfoota to po prostu zwierzaki domowe kosmitów. Kosmici realizują różne zadania, latając od planety do planety, albo pozostają przez dłuższy czas w obszarze jakiejś planety, np. Ziemi, ukryci w oceanie lub atmosferze. I wypuszczają na ląd takiego zwierzaka na kilka dni lub miesięcy, a nawet lat. Zależnie od sytuacji. Takiego zwierzaka kontrolują, wiedzą gdzie on jest, czy żyje, czy potrzebuje pomocy. Jeśli zwierzak zginie, to uprzątają jego truchło i dlatego nie zdarzyło się znaleźć ciała takiej kryptydy. Jeśli zwierzak jest zagrożony, na przykład obławą ludzi, to taki Bigfoot stosuje technologię, w którą zaopatrzyli go jego właściciele. I dzięki niej udaje mu się wydostać z zagrożenia lub się skutecznie ukryć za pomocą technologii maskującej. Ewentualnie kosmici przylatują awaryjnie i zabierają go na pokład, stosując jak zwykle techniki kamuflażu, tak że w zasadzie nikt tego nie zauważy. Oczywiście cudów nie oczekujmy. I czasami obecność UFO w zbliżonej czasoprzestrzeni jest zauważalna. I właśnie moja hipoteza tłumaczy tę stwierdzoną korelację między obserwacjami kryptyd i UFO. Te zwierzaki domowe kosmitów cechują również właściwości wynikające z trwającej tysiące, czy nawet miliony lat, symbiozy między tymi zwierzakami a kosmitami. Coś podobnego, co widzimy u psów, że naśladują właścicieli, przejmują zwyczaje i zachowania ludzi. Dlatego nie powinna dziwić inteligencja i spryt tych kryptyd. Tak tłumaczę występowanie na Ziemi kryptyd człowiekokształtnych i innych nieznanych stworów, jak chupacabra. Oraz tłumaczę problem ze zdobyciem dowodów na ich występowanie, pomimo licznych poszlak. Zapraszam do komentowania nagrania. Może w ich efekcie powstanie moja hipoteza w wersji 2.0. To tyle w tym numerze biuletynu, 7 z kolei. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy.